Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość. Też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj widzę kartę Pazia Mieczy i wychodzi na to, że barany bardzo się o coś starają. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi dwójka kielichów, no pięknie, więc może rzeczywiście ktoś dopina umowę na ostatni guzik, ewentualnie zabieracie się za postanowienia noworoczne. Ale też, no tu jest pokazana miłość. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei Paź kielichów i wiecie co, powiedziałbym, że wychodzi na to, że ktoś zaczyna poważnie Was traktować albo Waszą relację. Ewentualnie troszeczkę zmienia sobie sposób radzenia sobie z pewną sytuacją i też może w ogóle wybieracie inny środek do tego, inne narzędzia, jak coś osiągnąć. Na przykład, powiedzmy, ktoś chce schudnąć 5 kg w tym miesiącu, więc, no nie wiem, na przykład zamiast jakiejś drakońskiej diety, to po prostu dołączacie ćwiczenia do swojego codziennego życia. Jak Wy się przedstawiacie? Przedstawiacie się jako piątka buław, karta konfliktu, ale też rywalizacji, słuchajcie. Nie sądzę, że tutaj chodzi o konflikt rzeczywiście, bo całość kart jest dosyć pogodna, całość rozkładu. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest z kolei dziesiątka buław i to karta ambicji oraz pracy, więc jest powiedziane, że warto się starać i tak naprawdę już od pierwszych dni tego miesiąca brać się, słuchajcie, w cudzysłowie, powiem kolokwialnie, do roboty. Zwłaszcza jeśli naprawdę Wam na czymś zależy. Czego nie robić, czego unikać? Unikać z kolei kart diabła, a to bardzo ciekawe, bo tutaj diabeł bardzo by mi pasował do na przykład właśnie diety, czy w ogóle do systematyczności i do trenowania siły woli. A z przełożenia karta cesarza, która tak naprawdę tutaj pokazuje Was. I powiem Wam, że czytanie jest całkiem niezłe. Widzę tutaj dużo dominacji, dużo takiej celowości i zorientowania właśnie na celach, na pracy, na dążeniu do celów, na trenowaniu właśnie swojej siły woli, silnej woli. Siły woli? Chyba tak. Ale też, słuchajcie, pojawiły się karty związane z miłością i z uczuciami i myślę, że właśnie w ramionach najbliższych znajdujecie takie ukojenie od codzienności, od codziennych trudów, bo tu widzę dużo buław, więc mnóstwo pasji i wysiłku. Zobaczcie, z przełożenia karta cesarza, który jak najbardziej pokazuje kogoś z trygonu ognia, czyli barana, lwa, strzelca. Świetnie, dlatego że jesteście gdzieś w swoim sosie, ale cesarz jest bardzo taki dominujący, dyrygujący, umie wszystko mieć, że tak powiem, pod linijkę i no niewątpliwie gdzieś tutaj Wam przyświeca taka energia. Troszeczkę nawet taka energia związana z, może nawet nie to, że pedantyzmem, ale takim bardziej, lubicie sobie wyżołować pewne rzeczy. Coś dużo dzisiaj kolokwializmów idzie.
Słuchajcie, z ogólnej energii jest tutaj paź mieczy. No i paź mieczy oczywiście ochoczo bierze się do pracy, do roboty. On tutaj rzeczywiście próbuje zrobić więcej aniżeli może i czasami za dużo bierze na swoje barki. I tu jest powiedziane, żeby mierzyć siły na zamiary, jak najbardziej. W miłości i w uczuciach wydaje mi się, że będzie troszeczkę sprzeczek, ale to będzie związane tylko i wyłącznie z taką perspektywą ego i z tym, że powiedzmy jedno nie przepuści drugiemu. Być może macie do czynienia również z silnymi osobowościami w życiu czy w tym miesiącu. Zobaczcie, przychodzi do Was dwójka kielichów i powiedziałbym, że jak najbardziej tutaj dla osób, które mają dużo pracy, dużo obowiązków i bardzo starają się osiągnąć czy jakiś awans, czy słuchajcie, upragniony jakiś inny cel, to tutaj widzę, że możecie liczyć na bliskich, jest dużo miłości, jest dużo wsparcia, znajdujecie w ich ramionach właśnie ukojenie i to jest piękne. Jeśli chodzi o relacje, o miłość, to tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj jest dużo ego, ale to nie znaczy, że będzie jakiś kryzys czy coś strasznego. Absolutnie, Wiadomo, że w życiu są góry i doły cały czas i tak będzie i to się nigdy nie zmieni. To też trzeba zaakceptować, ale widzę, że uda Wam się w tym miesiącu jakąś, nawet nie to, że umowę podpisać, ale coś, że tak powiem, już doprowadzić do końca. Ciekawy jestem, o co może chodzić. Piszcie. Do przeszłości odchodzi paź kielichów, który tutaj jest pokazany jako taka młoda osóbka, kojarzy mi się z dziewczyną z perłą, ale zobaczcie tutaj paź mieczy kontra paź kielichów. Ja bym powiedział, że z takiego emocjonalnego podejścia i niekoniecznie do końca poważnego przechodzicie już właśnie bardziej w taką stanowczość, w systematyczność, tak jak już wcześniej zasugerowałem. Jeśli chodzi o osoby w Waszym otoczeniu, które powiedzmy są niedojrzałe emocjonalnie bądź młodsze i gdzieś potrzebują Waszego wsparcia takiego na zasadzie, żeby pokazać im drogę, żeby zainspirować, to niewątpliwie tymi inspiratorami jesteście. Tylko też uważajcie na to, żeby za dużo z siebie nie dawać, bo wtedy nie będziecie mieć wystarczająco dużo energii już na swoje sprawy. Tak bym powiedział. Tutaj też właśnie bardzo widzę taką zmianę z na przykład takiego sposobu myślenia albo podejścia, że od przyszłego roku idę na siłownię, czy tam zaczynam dietę, albo kończę z podjadaniem. Tutaj jest bardziej na takiej zasadzie, że ja już od teraz przestaję, rozpoczynam i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako piątka buław i nie chodzi mi tutaj rzeczywiście o rywalizację, chociaż mogą być sprzeczki na takim poziomie ego. Jedno drugiemu chce tutaj pokazać, że jest, że tak powiem, ważniejsze. Ale przede wszystkim piątka buław to jest tutaj rywalizacja i ja myślę, że macie w sobie takiego ducha walki. Macie dużo energii, chcecie się starać, wygrywać, sięgać po to, co jest Wasze, po to, co Wam się należy. Bez właśnie jakichś zbędnych sentymentów, tak jak tutaj w tym paziu kielichów mogłoby to tak wyglądać. Ja myślę, że bardzo, bardzo silny miesiąc dla Was i bardzo dużo takiej mocnej energii, jak najbardziej. Tu jest mnóstwo buław, więc Waszego trygonu. I teraz, jeśli chodzi o radę, to jest tutaj 10 buław. I powiedziałbym tak, pamiętajcie, żeby nie brać na siebie zbyt dużo odpowiedzialności, na przykład za innych, za słabszych, za młodszych. Tutaj gdzieś pamiętajcie o grze zespołowej i ja widzę, że tutaj świetnie przewodzicie i inspirujecie innych, ale tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to Wam nie zabierało energii na swoje sprawy. Tutaj też jest powiedziane, żeby jak najbardziej starać się, trenować tą silną wolę, tą siłę woli i jak najbardziej gdzieś iść po swoje. I to jest takie bardzo ogólne i banalne to, co powiedziałem, idź po swoje, ale mam nadzieję, że komuś to się przyda i u kogoś to zagra. Dajcie mi znać, czy z kimś to rezonuje. I jeszcze powiem, że nie
to znaczy unikać karty diabła. I teraz tak, diabeł to mogą być takie nie tylko używki, ale też takie sprawy, które Wam dają ukojenie i mogą na przykład odciągać od istoty problemu albo od tego rzeczywiście, co jest Waszym celem. Czyli czego unikać? Podjadania, drogi na skróty, braku systematyczności, odkładania na później. Też słuchajcie, tu jest powiedziane, żeby rzeczywiście przejmować inicjatywę tam, gdzie widać, czy to słuchajcie w relacjach w pracy, w szkole, czy pomiędzy rodziną i domownikami, przejmować kontrolę tam, gdzie rzeczywiście widać, że jest ona potrzebna, bo no tutaj mam wrażenie, że inni bardzo się liczą z Waszym zdaniem i bardzo się Was tutaj słuchają. Jest posłuch, że tak powiem. No tak, słuchajcie, to jest też w ogóle świetny miesiąc na to, aby pracować, aby radzić sobie z jakimiś rozpraszaczami i ze sprawami, które mogłyby Wam właśnie zabierać czas, energię, być może jakieś nałogi, nawyki. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.